A więc oglądasz filmy o motocyklach na platformach społecznościowych. Co ty na to, gdybym ci powiedział, że ty też jesteś w stanie w ten sposób nagrać swój motocykl praktycznie bez żadnego wysiłku? Wystarczy, że obejrzysz ten film do końca i po prostu powtórzysz to, co ja na nim robię. Nazywam się Łukasz Ciechan-Ciechański, to jest kanał Ciechan Moto. No, parę filmów w życiu zrobiłem i do telewizji, i do internetu. Myślę, że mam coś ciekawego do pokazania. Zapraszam. Pokażę Ci, które części motocykla w jaki sposób ograć, żeby wyglądały jak najbardziej korzystnie. Przede wszystkim, żebyś Ty wyglądał jak najbardziej korzystnie na swoim motocyklu. Jak sprawić, że te ujęcia będą dynamiczne. Zanim zaczniemy, pamiętaj tylko jedną rzecz. Nigdy w życiu, przy żadnej produkcji audiowizualnej, niezależnie od tego, czy na YouTube, czy do telewizji, nikt nigdy nie nagrał za dużo. Bardzo często jednak nagrywamy za mało, bo nam się wydaje, że już wystarczy, a potem na montażu się okazuje, że nie nagrałem tego, albo tego trochę za mało nagrałem, więc miej z tyłu głowy, że jak już wydaje Ci się, że nagrałeś wszystko, to nagraj jeszcze połowę tego, co już masz. I wtedy prawdopodobnie rzeczywiście będziesz miał wszystko. Zaczniemy od tyłu motocykla. Dlaczego? Dlatego, że ja uważam, że najciekawsze rzeczy to są te nieoczywiste. Normalnie, jak jedziesz na motocyklu, to przecież nie widzisz, jak rusza się Twój wahacz względem reszty motocykla. Nie przyglądasz się, jak to tylne koło pracuje, kiedy jedziesz prosto albo kiedy jedziesz w zakręcie. To jest taki detal, który sprawi, że Twój materiał, który nagrasz, będzie wizualnie ciekawy. Nie przejmuj się na początku montażem tego, do tego dojdziemy w odpowiednim czasie i gwarantuję Ci, że to jest łatwe. Zatem jak nagrać tylne koło i jak nagrać ten wahacz, dlatego że ten wahacz się rusza przecież, kiedy my jedziemy. Tu jest zawieszenie, nie? To wszystko pracuje i to wbrew temu, co się wielu wydaje, pracuje bardzo dynamicznie non-stop w trakcie jazdy. No to jak to nagrać, żeby to jakoś ładnie wyglądało? Ano! Bierzemy naszą kamerę. Ja mam tutaj Insta360X5, bardzo rozbudowana kamera 360 stopni, która mega ułatwia nagrywanie takich rzeczy, dlatego że nie musisz martwić się w trakcie nagrania o dokładne wycelowanie tej kamery. To Wam pokażę później. Nagrywamy materiał i później dopiero na nagranym materiale wybieramy, którą część tutaj ma być lepiej widać. Możemy sobie to przekadrować, można to zrobić nawet na telefonie. Dojdziemy do tego w odpowiednim momencie. No zatem, jak to tutaj przyczepić? Bierzemy nasz zestaw, to jest clamp i to jest invisible stick. Jeżeli zastanawiacie się, jak to jest, że kamera wygląda jakby lewitowała, kiedy jedziemy na motocyklu, to jest to urządzenie. W późniejszej części materiału pokażę Wam, jak to zrobić, żeby tego kija nie było widać. No ale wracając do tego naszego tylnego koła, jak to nagrać? Otóż, to co ja bym zrobił, to znalazłbym jakiś element konstrukcyjny motocykla, do którego możemy bezpiecznie przyczepić nasz uchwyt. Marta do swojego motocykla, to jest Marty motocykl, założyła sobie sakwy i tutaj mamy taki wystający element, do którego możemy spróbować przykręcić tę kamerę. Ale to nie znaczy, że to jest jedyny słuszny element. Możecie swoją kamerę przyczepić na przykład do podnóżka pasażera. Możecie przykręcić ją tutaj i w ten sposób nagracie bez problemu Wasze tylne koło i to, jak Wasze tylne zawieszenie w motocyklu pracuje. I kiedy tutaj przyczepimy nasz uchwyt, możemy do niego przykręcić kamerę. Siups, 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 siups. Przyczepiłem to na tyle mocno, że no tutaj się będzie nasz podnóżek zginał, ale on w trakcie jazdy nam się nie złoży, a nawet jeżeli się złoży, to nie dotknie koła, więc nasza kamera jest bezpieczna. Czy to jest dobry kadr? To jest bardzo dobry kadr. I teraz, tak jak mówiłem, nie przejmujcie się dokładnym ustawieniem obiektywu, bardziej do góry, bardziej w dół. Ta kamera nagrywa 360 stopni. Ona nagrywa obraz dookoła i w środku jest procesor w tej kamerze, który łączy te obrazki. Dzięki temu mamy widok w każdą możliwą stronę, więc potem sobie zdecydujemy, czy chcemy, żeby bardziej ta kamera patrzyła w dół, czy bardziej do góry. Tak jak ta kamera teraz jest zamontowana, to jest cacucho. No i teraz zobaczcie, jak wygląda obraz zarejestrowany w ten sposób. A co, jeżeli chcielibyśmy skupić uwagę naszego widza
jednak bardziej na tej części dolnej naszego motocykla, a nie na samym kole i tej części górnej. Proszę bardzo, wystarczy jeden prosty ruch. Przekręcamy kamerę w ten sposób i teraz zarejestrujemy bardzo dokładnie, jak pracuje nasz wahacz. Zobaczcie sami. Kolejną rzeczą, którą warto pokazać w trakcie jazdy, taką, która mocno zdynamizuje nasze ujęcia, kiedy powtykamy to tu i ówdzie, to jest praca tylnego amortyzatora. Niektóre motocykle ten amortyzator mają bardziej schowany, inne mają schowany ten amortyzator mniej. I teraz co tu zrobić, żeby gdzieś ta kamera tam sobie mogła zajrzeć? Patrzcie teraz. Ściągamy kamerę z podnóżka pasażera, tam już mamy nagrane to, co chcieliśmy i to tak naprawdę za jednym zamachem mamy nagrane kilka kadrów, bo potem sobie to poprzekładamy na montażu. Teraz, żeby nasza kamera tam sobie mogła zajrzeć do środka, to ja bym przyczepił ją tutaj do uchwytu podnóżka pasażera. Ja to przykręcam tutaj i następnie tutaj sobie naszą kamerę ustawimy tak, żeby ona patrzyła obiektywem mniej więcej w tamtym kierunku. Wtedy mamy gwarancję, że nagramy, jak to nasze tylne zawieszenie pracuje. Jak to wygląda potem w trakcie jazdy? Ano w ten sposób, proszę bardzo. Musicie pamiętać, że kiedy używacie takiej kamery, to tak naprawdę ogranicza Was głównie Wasza wyobraźnia i trzeba próbować. Nie macie żadnych ograniczeń. Jedynym ograniczeniem jest to, co sobie wymyślicie, że chcecie nagrać, albo to, na co wpadniecie po nagraniu. Kurde, mogłem jeszcze zrobić coś takiego, więc najważniejsze to jest nagrywać i oglądać to, co żeście nagrali i wyciągać wnioski. Kolejna rzecz, jak już mamy kamerę zamontowaną w takim miejscu, to co tu jeszcze można by nagrać? Ano, można by nagrać nasz wydech, nasz tłumik. W przypadku Suzuki GSX-8R to jest taki tłumiczek bardziej niż tłumik. Ale zobaczcie, wyprostuję tę kamerę, zrobię tak, żeby patrzyła nam bardziej w dół. Skręcę to mocniej, żeby na pewno nic się nie stało. Zrobimy coś takiego, żeby ona bardziej patrzyła w dół jednym z tych obiektywów. I teraz, ponieważ ta kamera patrzy w dół, to mamy gwarancję, że na 100% nagramy nasz wydech wyglądający tak, jakbyśmy chcieli, żeby wyglądał. Tak zamontowaną kamerę możemy też wykorzystać do nagrania tego, co jest za nami, bo przypominam, ona nagrywa obraz w koło. Więc jeżeli będziemy chcieli pokazać to, co się dzieje z tamtej strony, to też potem sobie tak ten obraz wykadrujemy. Tutaj będę miał stopę w trakcie jazdy, więc tył mojej nogi również zostanie tutaj nagrany. Jeżeli chciałbym się pochwalić na Instagramie albo na YouTube, jakiej firmy mam buty na przykład, nie? To jest dobry kąt, żeby postawić nogę i nagrać logo butów. Jeżeli mamy gdzieś tam z tyłu, na tych jest tylko logo Rebelhorna. A nie, jest tutaj napis Rebelhorn. Jakbym chciał zrobić lokowanie tych butów, to bym właśnie w ten sposób tę kamerę tutaj zamontował. I obraz nagrany w ten sposób wygląda o tak. A co jest ciekawego w naszym motocyklu z lewej strony? No, wajcha zmiany biegów. Bardzo dynamicznie i fajnie wygląda na ujęciach w trakcie jazdy, jak widać, kiedy motocyklista zmienia biegi. Czyli jeżeli chcesz nadać dynamiki swojej rolce na Instagramie albo filmowi na YouTube, warto by było pokazać ten moment zmiany biegu. Zanim pokażę Wam, jak ja bym zamontował kamerę, żeby nagrać te zmiany biegów, to informacja dla Was, jeżeli chcecie kupić sobie kamerę Insta360 X5, to jak wejdziecie w ten link na dole, to dostaniecie gifta od wujka Ciechana wartego 45 €. Ten gift to jest taka specjalna klatka multifunkcjonalna do tej kamery, która pozwoli Wam zamontować do niej jeszcze dodatkowe gadżety, więc ten link od wujka Ciechana jest tutaj na dole i tak jak mówię, z tą kamerą zrobicie wszystko. Ogranicza Was tylko i wyłącznie Wasza wyobraźnia. Można jej używać też do rejestracji jazdy dla własnego bezpieczeństwa, co też serdecznie zachęcam i co uskuteczniam od bardzo dawna. Dobra, wracając do naszej wajchy. My tutaj mamy crashpady.
Marta, ponieważ jest to jej pierwszy motocykl, zażyczyła sobie mieć tutaj zamontowane crashpady. Czy możemy tutaj przyczepić kamerę? To już zależy od tych crashpadów, które Wy macie. Ten jest płaski z obu stron, więc ta kamera się będzie tutaj nieźle trzymała. No i teraz zobaczcie. Ciach, ten klamp, ten nasz uchwyt, przyczepiamy sobie tak, żebyśmy mieli gwarancję, że on nie spadnie. Przykręcamy i tutaj przy tym przykręcaniu, bo to już trzeba dosyć mocno tutaj przykręcić. Z pomocą przychodzi ten kluczyk, który dostajemy w zestawie. Bądźcie tylko z nim ostrożni, dlatego że pamiętać należy, że to są tutaj na zewnątrz plastikowe elementy i możecie któryś z tych elementów ukręcić, jak przyłożycie za duży wektor do tego. Natomiast jak widzicie, to się na razie jeszcze nie trzyma tak jak powinno, więc poprawimy. Ciach. Teraz już się nie rusza, trochę się jeszcze rusza. Najważniejsze to jest, słuchajcie, tak to przykręcić, żebyście nie zgubili kamery. No. Bo żadne ujęcie, nawet najlepsze, nie jest warte zgubienia kamery. Tutaj paru operatorów, których znam, by się już ze mną kłóciło, ale ja jestem jednak z tej szkoły, że sprzęt jest odrobinę chociaż ważniejszy niż super ujęcia. Więc przykręcamy naszą kamerę tutaj do tego crashpada. Ja już widzę, że ona nie odpadnie, trzyma się mocno. I skręcam tutaj ten drugi element blokujący. Też mogę sobie pomóc tym kluczykiem. Ciach. No i teraz z tego kadru mam gwarancję, że nagram sobie, jak moja lewa noga jest tutaj na secie i mam gwarancję, że nagram, jak zmieniam biegi. I znowu wracamy do czegoś, co mówiłem na początku. Najciekawsze moim zdaniem i najbardziej dynamizujące nasz film ujęcia są takie, które są nieoczywiste. Normalnie jak jedziemy motocyklem, to przecież nasze oczy nie są w tym miejscu i nie patrzą tutaj, nie? Dlatego to jest ciekawe, dlatego że widzimy coś z nietypowej perspektywy i to jest jeden z moich ulubionych zabiegów, że się tak wyrażę, artystycznych czy też audiowizualnych. Pokazywanie rzeczy z perspektywy, która wcześniej nie była odbiorcy znana. Bardzo fajna sprawa. Polecam, naprawdę. Macie punkt montażowy na waszym motocyklu i wiecie, że nie odpadnie wam kamera, montujcie ją, gdzie tylko wam przyjdzie do głowy. Pamiętajcie też o tym, żeby do elementów, które nie są metalowe, stalowe na waszym motocyklu, nie przykręcać tego jednak za mocno, dlatego że to ma dosyć dużo siły, zwłaszcza jak użyjecie tego kluczyka i możecie sobie niektóre elementy powyginać. No i nie przykręcajcie tego na boga do elementów, które są gumowe, bo tutaj mamy taką rurkę piękną, która idzie do chłodnicy. No nie przykręcajcie tam uchwytu. No dobra, ale co jest najważniejsze w filmie, w którym jadę na motocyklu? No to ja na nim jadę, nie? No właśnie, więc jak nagrać siebie, że siedzimy na tym motocyklu i na nim jedziemy? To akurat jest najprostsze, bo wystarczy wziąć naszą kamerę i przyczepić ją do takiego miejsca, z którego my wiemy, że ona będzie patrzyła w miarę w naszym kierunku. Co to znaczy w miarę w naszym kierunku? Ano to znaczy, żebyśmy my mieli ten obiektyw przed sobą i wtedy wiemy, że będziemy w kadrze. To jest tak proste z tą kamerą. Potem się będziecie martwić, czy chcecie więcej z góry, więcej z dołu. To można na telefonie nawet zrobić. Zresztą już to mówiłem. I przejdziemy do tego w odpowiednim momencie. Bardzo często widzę, że ludzie montują te kamery na przykład na kierownicy. Nie każda kierownica ma taką możliwość. Ja tutaj na przykład nie mam. Najlepiej się montuje na kierownicy, która jest takim jednym elementem. W tym motocyklu są zrobione takie ala klipony, więc tutaj to nie przejdzie. Ale mamy lusterka nasze. I nie bójcie się tego, to jest naprawdę wytrzymałe i do tego można przykręcać waszą kamerę na tym uchwycie. Bez najmniejszego problemu. Patrzcie, Marta tak jeździ od dawna. Mam kamerę, która widzi mnie, więc ja mam gwarancję, że i ja tę kamerę widzę. Co więcej, można z tej kamery wziąć obraz od przodu, bo nagrywamy też to, co się dzieje z tamtej strony. I również mamy sytuację, w której nagrywamy 2 kadry. Od razu wam też odpowiem na pytanie, które mogło się zrodzić w niektórych głowach, że my to nagrywamy w pionie czy w poziomie, bo na Instagrama to tak, a na YouTube to tak. To nie ma znaczenia, dlatego że wy sobie ten obrazek wytniecie w takim formacie, jaki wam pasuje później. Właśnie dlatego to jest takie niesamowite urządzenie. I w ten sposób zarejestrowany obrazek wyglądał tak. No dobra, wszystko pięknie, mamy pokazane, jak wyglądamy na naszym motocyklu. Mamy tutaj różne
ponagrywane dodatkowe elementy, tak zwane detale. No ale co zrobić, jakbyśmy chcieli pokazać ludziom, co my widzimy siedząc na naszym motocyklu, czyli zrobić tak zwane POV, Point of View, czyli nasz punkt widzenia na motocyklu. Tutaj z pomocą przychodzi coś, co się nazywa chest mount. To jest taki wynalazek, który montujemy sobie na klacie w ten sposób. Zaraz Wam pokażę dokładnie, jak to zrobić. I on rejestruje nam obraz tylko do przodu. Ta kamera ma specjalny tryb, który się nazywa chest mount i on powoduje, że mikrofony nie wyłapują aż tak dużo szumów, zresztą tutaj też są gąbki wygłuszające, no i powoduje, że kamera nagrywa tylko do przodu, bo możemy tę kamerę ustawić w taki sposób, że rejestruje obraz tylko z jednego obiektywu. A zatem włączamy naszą kamerę, tutaj w menu akcesoria, włączamy tryb chest mount, ciach i nasza kamera pokazuje obraz tylko do przodu. I teraz montujemy ją w naszym uchwycie, uchwyt klatkowy. Jest to proste, bo tu wystarczy ją przykręcić, złożyć tutaj i zablokować. Zakładamy to na klatę, oczywiście na kurtkę motocyklową albo inne ubranie motocyklowe z protektorami. I mamy teraz obraz, który potem po nagraniu wyglądał tak. No dobrze, ale ja jeszcze wspominałem o tym niewidzialnym kiju. Invisible Selfie Stick. To wygląda o tak, jest bardzo lekkie. Nie pamiętam ile waży, ale to naprawdę waży tyle co nic. Coś jak wędka. Z takiego materiału super wytrzymałego to jest zrobione i składa się do tego rozmiaru. Jak przykręcimy naszą kamerę tutaj, to ta kamera jest tak zrobiona, że ona nie widzi tego badyla. Zobaczcie, co się dzieje. Mam w ręku ten patyk. Wy go widzicie na tamtej kamerze, a na tej kamerze go nie ma. No i teraz co nam to daje? A daje nam to tyle, że możemy to zamontować w dowolnym miejscu na naszym motocyklu, trochę wyciągnąć i będzie to wyglądało, jakby leciał przed nami albo za nami, albo obok nas dron. Bo tego kija przecież nie widać. Więc wygląda, jakby ta kamera była zawieszona w próżni. Patrzcie. Oczywiście z drugiej strony przyczepiamy nasz Invisible Stick do uchwytu, który mamy tutaj i następnie przyczepiamy sobie nasz uchwyt tak, żeby za bardzo się nie gibał, nie majtał. Widzę, że się nie rusza. Wyciągam go i w ten oto sposób mam na przykład takie ujęcie. No dobra, no to mamy to wszystko nagrane, pokazałem Wam, jak to zrobić, no tylko teraz co dalej? Bo ja cały czas mówiłem o tym, że to w sumie trochę wszystko jedno, w którą stronę ten obiektyw jest skierowany. No dobra, no to zobaczcie teraz przykład, jak można na telefonie wykadrować sobie te obrazki i coś tam z nich sobie złożyć. Proszę bardzo, przed Wami moje montażowe alter ego. Klik. Łączymy się z kamerą i mamy tutaj odgląd tego, co mamy na kamerze. Pamiętajcie też, że zawsze w trakcie nagrania możecie sobie na żywo podejrzeć na telefonie, czy to, co nagrywacie, to jest na pewno to, na czym Wam zależy, żeby nagrać. To jest też podgląd w czasie rzeczywistym. Bierzemy sobie, nie wiem, jeden z plików, które chcieliśmy sobie nagrać. Dajmy na to ten. No i widzimy, jak Ciechan wsiada na motocykl, przewiniemy to odrobinę tym suwakiem na dole. Dobra, tutaj już widać, że jadę. Chciałbym sobie tego użyć. Po lewej klikam w nożyczki, tutaj mam opcję przycięcia tego klipu do żądanej długości, łapię z boku, z jednej strony. Dobra, chcę, żeby się odtąd zaczynał klip i po prawej łapię ten suwak, żeby się kończył, nie wiem, gdzieś tutaj. I na dole w rogu mam długość tego, co mi zostanie, nie? Czyli te 20 sekund, 29. Zatwierdzam. No i proszę bardzo. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Przesuwam palcem i w ten sposób wybieram, jaki kadr ma być cały czas widoczny. Jak ścisnę palcami, to o tak, to mi się odzoomuje. Jak rozszerzę palcami, to mi się powiększy ten obrazek. No i załóżmy sobie, że chcę to mieć w HDR, to po lewej u góry włączam sobie HDR. HDR to jest High Dynamic Range. Chodzi o to, że
Tak naprawdę mamy w trybie HDR nie jeden obrazek, tylko 3 obrazki nałożone jeden na drugi. Jest obrazek, który jest za ciemny, obrazek, który jest taki, jak powinien być i obrazek, który jest za jasny. I one są jednocześnie sklejane w jeden i dzięki temu mamy większy zakres dynamiczny. Co to znaczy w praktyce? W praktyce znaczy to, że czarne jest bardziej czarne i jasne jest bardziej jasne, bo przy takiej normalnej ekspozycji to by było coś za ciemne albo coś by było za jasne, a ten tryb HDR pozwala zwiększyć znacznie ten kontrast na jednym obrazku, w dużym skrócie. Zakładamy, że to jest ten kadr, który ja bym chciał mieć. Więc wchodzę na dole w editor. Mamy też tutaj funkcję automatycznej edycji, jakby już się naprawdę komuś bardzo nie chciało, to świetnie tutaj działa. No i wchodzimy sobie w Edit and Export. I w tym trybie Edit and Export po prawej na dole mamy Go to More Edits. I tu sobie możemy stawiać tak zwane klatki kluczowe. I jak widzicie, ten obrazek jest pionowy, ale możemy sobie go w prawym górnym rogu przełączyć na obrazek poziomy, gdybyście chcieli to na YouTube dawać, nie? Dlatego mówię, że nie trzeba się nic kadrowaniem przejmować w trakcie nagrania, bo jak się okaże, że coś nagraliście za wysoko, to sobie przesuniecie i będziecie mieli niżej nagrane. Jak coś jest trochę za daleko, to sobie dozumujecie, a jak jest za blisko, to można trochę odjechać. No jak się przesadzi z tym odjeżdżaniem, to się takie obłe rogi robią. Ale dajmy na to, że my na Instagrama, czyli 9:16 w pionie, stawiamy sobie tutaj na przykład pierwszą klatkę kluczową, czyli kamera tutaj jest w tym miejscu, ale po chwili chcemy, żeby była już odwrócona do tyłu. Jak postawimy drugą klatkę kluczową i obrócimy teraz palcem tę kamerę i cofniemy do początku, to patrzcie, co się dzieje. On nam to automatycznie obraca. No i to jest jeden ze sposobów, w jaki można porobić sobie tutaj przejścia. Drugi jest taki, że mamy automatyczne ruchy i na dole macie taką zakładkę Movement i możecie sobie wybrać na przykład In, Out i zróbmy tutaj Earth Dive. Nie wiem, co to znaczy. O. Nie wiem, czemu to przejście akurat tak wygląda. Ich jest tutaj bardzo dużo. Ja to wywalę, bo mi się to nie podoba. Ale mamy, załóżmy, jedna klatka kluczowa tutaj, druga tutaj, gdzie troszkę dozumujemy, więc ten algorytm automatycznie nam tutaj zrobi zoom in. Postawimy tutaj jeszcze jedną, a potem kolejną i odzoomujemy. I damy, nie wiem, trochę do góry. Tak, na rybę to robię. Robimy play i widzimy, jak to sobie jeździ. Super, ja to chcę teraz dać na Instagrama. Po prawej u góry klikamy eksport, wybieramy parametry. Czy chcemy znaczek wodny, jaką chcemy rozdzielczość, czy chcemy mieć odszumianie, bo można je tutaj włączyć. Telefon się troszkę grzeje, kamera się troszkę grzeje przy eksporcie, nie przejmujcie się tym, bo to jednak jest dosyć duże procesando, które tam następuje. Zrobimy sobie export to phone i nam sobie to leci z naszej kamery prosto do naszego telefonu. Takich klipów możemy sobie wyeksportować kilka i poskładać w dowolnym oprogramowaniu, które mamy na telefonie, albo możemy je poskładać też w tym oprogramowaniu, które jest dedykowane dla Insta360. I tak w dużym skrócie wygląda obróbka tego. Można to robić na komputerze. Jest dedykowana aplikacja na komputer stacjonarny, która również pozwala Wam edytować te obrazki. Nie wszystkie funkcje, od razu mówię, pokrywają się z tą mobilną. Ta aplikacja jest tak zaprojektowana, żeby takie 100% możliwości pokazywała na telefonie, a na kompie to służy raczej do tego, żeby sobie wybrać kadry, wyeksportować i dalej wrzucić do programu montażowego typu Premiere Pro albo DaVinci Resolve. Natomiast po wyeksportowaniu macie klip, który albo możecie, tak jak mówiłem, wrzucić od razu na Instagram, albo domontować do niego inne, w ten sam sposób wyeksportowane. Także mówiłem, wykadrowanie tego post factum jest naprawdę banalnie łatwe. To jest po prostu ruszanie palcem po ekranie. A teraz wracamy do Ciechana przy motocyklu, bo on jeszcze co nieco ma do powiedzenia.
To był taki krótki tutorial, jak to robić na telefonie. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to poskładać na komputerze, bo można, jest dedykowany darmowy soft do tej kamery, który pozwala Wam składać te obrazki również na komputerze. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to zrobić, dajcie znać w komentarzach, bo przygotuję taki materiał o tym, w jaki sposób montować te obrazki, żeby one były dynamiczne, żeby to jakoś wyglądało, co z czym łączyć, czego z czym nigdy nie łączyć, bo to na pewno będzie źle. Robię to od 15 lat, więc myślę, że mogę się podzielić tą wiedzą zupełnie za darmo, bez najmniejszego problemu. Więc zapraszam do sekcji komentarzy i dajcie znać, czy otworzyła Wam ta kamera jakieś nowe przestrzenie kreatywności w głowie, bo tak jak mówię, z takimi możliwościami ogranicza Was jedynie pomysłowość. I próbujcie, i eksperymentujcie, i zawsze odkładajcie swoją kamerę w specjalnym pokrowcu, bo inaczej szybko będziecie musieli wymienić obiektywy. I tak, te obiektywy są wymienne, tylko po co je wymieniać aż tak często? Są tacy, którzy to pamiętają, ale część widzów jest nowa, więc podrzucę też info. Nie bierzcie tej kamery na kajak, a jak już to zrobicie, to nie wstawajcie w kajaku, bo utopicie. Ja swoje poprzednie X4 utopiłem na kajaku. Także tego też nie róbcie. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia na Ciechan Moto.